Cześć. W poprzednim filmie mówiłam o emocjach i dylematach związanych z zmianą nazwiska w Norwegii. Dziś chcę spojrzeć na to z innej strony, bardziej praktycznej i bardziej porozmawiać o faktach. Czy rzeczywiście nazwisko może wpływać na to, czy dostaniesz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w Norwegii? I jak te decyzje postrzegają inni migranci? Zacznijmy od badań. W kilku krajach skandynawskich, w tym w Norwegii, Szwecji, Danii, przeprowadzono tak zwane testy CV, czyli eksperymenty, w których badacze wysyłali identyczne aplikacje o pracę, różniące się tylko imieniem i nazwiskiem. Ja podam linki do tych badań w komentarzu pod filmem, żebyście mogli sobie sprawdzić, jak będziecie ciekawi. I celem tych badań było sprawdzenie, jak bardzo nazwisko wpływa na szansę otrzymania zaproszenia na rozmowę. Jedno z najnowszych i najlepiej opisanych badań pochodzi ze Szwecji. Przeprowadził je Johan Erlandsson z Instytutu Badań Społecznych i zostało opublikowane w 2022 roku. Na czym polegało? Naukowcy wysłali 5641 fikcyjnych aplikacji do ofert pracy w Szwecji w latach 1913-1920. Aplikacje różniły się wyłącznie imieniem i nazwiskiem. Jedne brzmiały typowo szwedzko, inne sugerowały pochodzenie arabskie lub słowiańskie. Wszystkie pozostałe elementy, takie jak wykształcenie, doświadczenie i język, były identyczne. Wynik był bardzo wyraźny. Osoby z obco brzmiącymi nazwiskami otrzymywały znacznie mniej pozytywnych odpowiedzi niż kandydaci ze szwedzkimi nazwiskami. Jaka to jest różnica? Różnica w tak zwanym callback rate, czyli odsetku zaproszeń na rozmowę, wynosiła około 15 punktów procentowych. Mówiąc prościej, osoba z obcym nazwiskiem musiała wysłać około 15 aplikacji, żeby dostać tyle samo zaproszeń, co osoba ze szwedzkim nazwiskiem po 10 aplikacjach. Co ciekawe, w tym samym badaniu zauważono, że mężczyźni mają trudniej, że mężczyźni z obcymi nazwiskami byli dyskryminowani częściej niż kobiety. To pokazuje, że oprócz pochodzenia liczy się także płeć i że uprzedzenia na rynku pracy są bardziej złożone niż mogłoby się wydawać. Bo badania podobne przeprowadzono również w Norwegii. W jednym z testów rekrutacyjnych porównywano kandydatów z typowo norweskimi nazwiskami z tymi, których nazwiska wskazywały na pochodzenie pakistańskie, arabskie czy wschodnioeuropejskie. Wyniki: kandydaci z obco brzmiącymi nazwiskami mieli około 25% mniejsze szanse na zaproszenie o rozmowę o pracę. To nie oznacza, podkreślam, to nie oznacza, że każdy pracodawca kieruje się uprzedzeniami. Bardziej chodzi o to, że nieświadome mechanizmy, które nasz umysł stosuje, są używane. Nieświadome mechanizmy, nasz umysł szybciej reaguje na to, co znane i znajome. Dlatego nawet w krajach o wysokim poziomie równości, takich jak Norwegia i Szwecja, te subtelne formy dyskryminacji
nadal istnieją. Na szczęście w ostatnich latach coraz więcej firm w Skandynawii wprowadza tak zwane anonimowe rekrutacje, czyli procesy, w których CV nie zawiera imienia ani nazwiska, ani zdjęcia. Zdjęcie to jest, myślę, osobny temat na film, ale skupmy się na tym, co my tu mamy. Dzięki tym anonimowym rekrutacjom decyzje o zaproszeniu na rozmowę opierają się wyłącznie na kwalifikacjach. Wydaje mi się, że to krok w dobrą stronę, bo pozwala ograniczyć wpływ podświadomych skojarzeń. A jak to wygląda z perspektywy ludzi? Na forach internetowych i na grupach emigrantów można się w Norwegii i Szwecji spotkać z różnymi historiami. Niektórzy piszą, że po zmianie nazwiska zaczął dostawać więcej zaproszeń na rozmowy. Inni odpowiadają, u mnie nie miało to żadnego znaczenia. Dopiero gdy zacząłem płynnie mówić po norwesku, sytuacja się zmieniła. I tu dochodzimy do sedna. Czy zmiana nazwiska to sprytna strategia, czy może forma uległości wobec systemu? Moim zdaniem to zależy od motywacji. Jeśli ktoś naprawdę czuje, że chce się zakorzenić w nowej kulturze, w porządku. Ale jeśli to robi, bo czuje presję, żeby być bardziej akceptowanym, to już sygnał, że problem leży nie w nazwisku, ale w społeczeństwie. Podsumowując, badania takie jak to ze Szwecji pokazują, że nazwisko może wpływać na decyzje rekruterów, ale to nie znaczy, że trzeba dopasować się za wszelką cenę. Świadomość tego zjawiska, to, że wiemy, że tak jest, to pierwszy krok do zmiany, zarówno po stronie pracodawców, jak i kandydatów. Daj znać w komentarzu, jak ty to widzisz. Czy w Norwegii lub w innym kraju spotkałeś się z tym, że nazwisko pomogło coś ułatwić albo utrudnić? Bardzo jestem ciekawa waszych doświadczeń i komentarzy. Dzięki za oglądanie mojego filmu. Dzięki, że wytrwałeś ze mną tak długo. Zapraszam serdecznie do oglądania innych moich filmów. Zapraszam serdecznie do subskrypcji i pozdrawiam serdecznie, życząc wszystkiego dobrego. Pa!